Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić przepyszne lody Oreiro, które są co najmniej tak dobre jak w oryginale, a może nawet lepsze, bo są bardziej kremowe. No i robi się je może w 15 minut. Bardzo prosto, szybko, no i lody są naprawdę rewelacyjne. Także zapraszam do robienia lodów Oreiro. Tak jak mówiłem, te lody robi się niezwykle prosto. To, co tutaj mam, to te ciasteczka, double cream podwójna śmietana, te ciasteczka Oreo, jakiekolwiek ciasteczka Oreo lubicie. Nie wiem, czy się mówi Oreo, czy to dobrze wymawiam, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. I rozbijamy je na kawałki. Mają być różne, to mają być nie takie, nie ma to być taki proszek później z tego, tylko takie właśnie kawałki, jedne większe, drugie mniejsze. Śmietana, to ma być śmietana słodka do ubijania, taka, która się ubije. Im więcej tłuszczu, tym lepiej. U mnie jest dostępna 50%. Wiem, że w Polsce chyba najwięcej ma 36%. Też będzie dobra. Jakakolwiek śmietana do ubijania. I dajemy tego 2 szklanki. Ja mierzę na kubki. Kubek to jest prawie szklanka. Natomiast chodzi o proporcje, bo tutaj nic nie ważymy, więc jeżeli będziecie mierzyć w szklankach, też będzie idealnie. Lub też w jakichkolwiek innych pojemnikach. Dlatego wszystko mierzymy. Jeżeli będzie taka sama proporcja, to będzie dobrze. Ale z tych proporcji wychodzi jeden taki, taki pojemnik na lody. I będziemy tą śmietanę ubijać. Ubijamy ją do osiągnięcia tak zwanego, no to jest taki, ma być ubita na sztywno, ale taka końcówka ma delikatnie opadać. Teraz pokażę, jak to wygląda. Ja obciąłem wideo, bo nie chcecie oglądać, jak to się kręci mi ten robot. Zobaczcie. Tak ma właśnie być ubita. Jest na sztywno, ale końcówka jeszcze delikatnie właśnie taka jest. Nie taka całkiem. Delikatnie opadająca. I to pokazuje, że śmietana jest dobrze ubita. Jeżeli ubijemy ją więcej, też się nic nie stanie. Nie przejmujemy się. Ja robiłem wcześniej lody i za dużo ubiłem, też wyszły przepyszne. Jak będzie za mało, też będzie dobrze, no tylko tyle, że ta struktura może być troszkę mniej taka kremowa. Także tutaj to nie jest, tak jak się mówi, nie jest apteka, więc nie musi być wszystko tak bardzo dokładnie. 1/4 łyżeczki soli. Sól jest bardzo ważna, nawet do słodkich rzeczy, ona podnosi smak. Także ja dodaję soli do większości potraw. To jest ekstrakt z wanilii. To nie jest pasta z wanilii, nie jest taka mocna. W żadnym wypadku nie dajemy cukru waniliowego, lepiej w ogóle nie dodać. No chyba, że ktoś lubi ten posmak taki cukru, taki troszkę sztuczny. Dlaczego nie? Bo jak ktoś jest przyzwyczajony, też może być. Natomiast ja tutaj bym nie dodał cukru waniliowego. Wanilii tylko łyżeczka, dlatego że nie chcemy, żeby dominowała tutaj wanilia. To jest nektar z agawy. Może być, ja mam resztkę tego nektaru, także chcę go zużyć. I miód. I teraz tak, może być też syrop kukurydziany. Ja wiem, że syrop kukurydziany jest niezdrowy. Nektar z agawy też jest pewnie niezdrowy. Niektórzy stwierdzą, że miód też jest niezdrowy, bo to jest miód kupowany w sklepie. No tak, ale to są słodycze. No i ogólnie słodycze zawierają dużo cukru. Dużo cukru jest niezdrowa pod jednym warunkiem. Jeżeli mamy dobrze skomponowaną dietę, nie mamy problemów zdrowotnych, jak raz na jakiś czas zjemy jakieś słodkie rzeczy, na pewno nam się nic nie stanie. Na pewno nie z tego powodu, że zjemy raz na jakiś czas, sobie zjemy jakieś lody, które są dobrze osłodzone i mają dobry smak. Także oczywiście każda dyskusja tutaj pod filmem jest jak najbardziej mile widziana, także wypowiadajcie się, nawet jeżeli to są negatywne opinie, też są mile widziane. Ja bardzo chętnie wchodzę w dyskusje w takich. I to, co tutaj daję, to jest
mleko skondensowane, słodzone, dodatkowy cukier, no ale lody muszą być słodkie. Chyba że chcecie zrobić lody zdrowe, też mam przepis, gdzie nie dodaje się cukru na bazie bananów, nie ma śmietany, nie pamiętam czy śmietany, chyba śmietany się też nie dodaje i te lody są zdrowe. To są lody, które idziemy do budki, kupujemy podobne. I musimy jeszcze to wszystko dobrze wymieszać. Też nie za długo, no bo też nie chcemy to przemieszać, ale tak, żeby było wszystko dobrze wymieszane. Jeszcze nie dodałem tego Oreo, w zasadzie tam nie ma R. Jeszcze nie dodałem tego Oreo, tych kawałków Oreo. A zobaczcie, jest taka piękna konsystencja kremowa i nie potrzebujemy tutaj żadnej maszyny do lodów, dlatego że już jest ta konsystencja. Co daje nam ta maszyna do lodów? Właśnie tą puszystość, tą kremowość, że tam nie ma kryształków lodu w środku, że ta maszyna wyrabia to wszystko, a dzięki temu, że ubiliśmy śmietanę, tam te lody będą super takie jedwabiste, takie gładkie, kremowe. No to trzeba zrobić i spróbować. Ja mam 2 maszyny do lodów w domu. Plusem maszyn do lodów jest taki, że tam można zrobić lody takie lżejsze. Ja też zrobię wersję Oreo taką bardziej lżejszą, taką bardziej zbliżoną do oryginału, gdzie tej śmietany będzie dużo mniej. Ale bez maszyny też to można zrobić. I też pokazywałem jak. Mam film, jak zrobić lody bez maszyny na 3 sposoby i można to wszystko zobaczyć. Wsypujemy, ile dajemy tych ciasteczek. No ja dałem 7, można dać 8, można dać 10, jak lubicie. To są Wasze lody i mają Wam smakować. Jeżeli nie wiecie ile dodać, to dodajcie 7. Będą bardzo zbliżone do oryginalnych. Tak jak mówiłem, no tutaj jest więcej śmietany, te lody będą bardziej kremowe, dlatego one się delikatnie różnią od tych lodów Oreo oryginalnych. Jak chcecie mieć już takie same, prawie takie same, nigdy nie zrobi się takie same, to mam też przepisy właśnie i tam można sobie wziąć na inne lody, te, które pokazuję jak zrobić i z maszyną i bez maszyny. Także można sobie wziąć bazę. Baza jest taka, będzie ta podobna i wtedy te lody będą lżejsze. Natomiast to się robi prościej. Teraz musimy wyrównać dosyć dobrze. Dlaczego? Dlatego, że na to położę folię, żeby nie było takich kryształków lodu na górze. Wszystko właśnie przy robieniu lodów sprowadza się do tego, żeby te lody były takie kremowe, gładkie, żeby nie było kryształków lodu. Ja już nie pokazywałem, jak rozbijam kolejne 3 ciasteczka, ale te 3 ciasteczka w międzyczasie rozbiłem i idą na górę. No wszystko się robi, ja wiem, może w 10 minut. Jak pokazuje wideo, mi wyszło, ten film mi wyszedł 17 minut w sumie. Ale razem z ustawianiem kamery, także wszystko razem wychodzi około 10 minut. Bardzo szybko i bardzo prosto. A mamy domowe lody, taką dużą porcję i bardzo dobre. No i do lodówki na 8 godzin co najmniej. Ja to robię w noc, wieczorem, późnym wieczorem, na rano są gotowe. Ważne, żeby to dokładnie tą folię położyć, bo jak nie, to będą taka delikatna warstwa, co też nie jest wielkim problemem, bo ta warstwa jest bardzo delikatna. Ale jak chcecie ją uniknąć, to właśnie musi być położona ta folia na górę. Ważne jest też, żeby ten pojemnik do lodów był albo po lodach, albo taki, który można mrozić. To czas, żeby spróbować naszych lodów. Słuchajcie. Przepyszne. Po prostu rewelacja. Ale ja zaraz jeszcze, bo mam tutaj oryginalne lody Oreo, więc zaraz porównam.
które lepsze. Obydwa przepyszne. Te są bardziej kremowe. No po prostu tutaj daliśmy mnóstwo śmietany. No gdyby tutaj było tyle śmietany co tu, to by się pewnie te lody nie opłacały. To jak kto lubi? Te są bardziej takie lekkie, te są bardziej kremowe. Natomiast obydwa rewelacja. Także ja idę sobie jeść i zapraszam do subskrypcji. Leszek,